Widzowie, słuchajcie, obejrzałem, w sensie nie obejrzałem, oj, no i już jest wiadomo, że przyjutrzuję materiały. No i tyle, elo. Nie obejrzałem, słuchajcie, z panelu SPOE, który miał miejsce wczoraj? Wczoraj? Chyba tak, jak był ten Future Games Show, więc obejrzymy go sobie teraz na szybko. Słuchajcie, zrobię wszystko, żeby... O, Krzysztof Wilczyński. Welcome to our live stream. We have a busy lineup today with announcements for Path of Exile 2, as well as the exclusive reveal of Path of Exile Necropolis, which launches on March 29th. For the first time ever, we'll be releasing this expansion simultaneously on all platforms, PC, Mac, and console. Twitch drops are enabled on today's livestream, so make sure you follow the instructions below in order to claim your suffering back attachment. To jest takie zajebiste, że wszystkie streamy robione z PoE są z jakąś ingerencją głównego założyciela i całego heada projektu, nie? O, dobra, my sobie obejrzymy chyba update PoE 2, nie? It's only been a few months since we talked about the mercenary, and yet even since then a huge amount has changed. When we announced the mercenary, we also showed off a lot of the new capabilities that our engine has around animation and małpy razem silne. Moving while shooting was a huge deal in that class, but there were a lot of other more mi się strasznie podoba idea chodzenia i strzelania. Naprawdę, że będzie wsad movement. To do tej gry to jest to, czego ona potrzebuje. Szczególnie, że będzie miało bardzo dużo walk z bossami. Jezu, nie, no. Odpaliłem panel z PoE i na czacie. O, zdążyłem na PoE, o, zdążyłem na PoE, o, zdążyłem na PoE. Nie, Piotrek, to już... To już nie jest, Piotrek, śmieszne. I've lived in this forest all my life. And if there's one thing I've learned, ty, silnikowo w ogóle. Ej, a PoE 2 jest nadal na ich autorskim silniku? A beast will hunt you. But it is the cruelty of man I fear. Ej, to trochę wygląda jak Unreal. To światu wygląda jak z Unreala. There is no truly escaping the Count's justice. Your sentence is to be hanged from the neck until dead. Let your souls feed the first ones, and your bodies feed the land. After her! Mi się tak podobał PNR. Ej, to ma bardzo ładne kolory, ale poczekaj. Tu nie ma... Ej, ten gameplay się trochę różni. On nie ma anti-aliasingu. Albo jest jakaś dziwna rozdzielczość, bo są bardzo twarde kanty. Też to widzicie? Jak wam zapauzuję. Widzicie to? Nie wiem, czy wy to możecie wyłapać na streamie, ale coś jest nie tak z tym gameplayem. No, włącz się. Aha, player Twitcha, pozdro 600. Halo? O, tu zacięło. No, coś to dziwnie wygląda. This exile has changed me. No more running. Ale fajne kolory. No more fear. No, patrzcie, widzicie? Oho, no znowu skipnąłem. Nie no, ten player Twitcha stary, klikam spację i mutujesz, nie? Widzicie, jakie tutaj są ostre kanty? Coś jest stary nie tak. Ja nie mogę patrzeć na takie rzeczy. No more running. No more fear. Czy będzie boss pokazany? O! Dwóch nawet. Ale zajebiście te bossy wyglądają, jakie mają animacje ładne. Ty, jeżdżenie na mountach! Bardzo czytelne się wydają ataki tych bossów. Bardzo dobrze. Path of Exile 2. Ale się nie mogę doczekać PoE 2. Serio, ludzie, ja wam mówię, ludzie się tak rozszczepią w społeczności. When we started to work on the Ranger, we knew we had to make a class with high agility.
The dream of fast bow gameplay is Legolas, so that's what we wanted to deliver. The starting point is moving while shooting a bow. Any kind of basic arrow skill can be fired while moving, with a movement penalty. This immediately gives you a lot more freedom on the battlefield. Here, I'm starting each battle with a poison burst arrow to poison groups of enemies. Ale wolny, nie? Ten gameplay. Lightning around larger packs. For even more Taki mobility, nie Path of we also have Exile'owy. a variety of skills that involve vaulting around the battlefield too. Jak mobów kurwa mało. Wiadomo, że to pokazówka typowo, nie? Ty wyobrażacie sobie, że PoE będzie tak wyglądało? Bierzecie to pod uwagę? It'd be nice to have some way to take advantage of that extra time. This is where Snipe comes in. Snipe is a skill shot that you need to charge up and release at exactly the right time. If you land the right timing, Snipe is guaranteed to produce a critical strike and does a small AoE as well, so it's a great finisher. Co ty gadasz? You can also move że będziesz miał snajpa, którego będziesz musiał wypuścić w konkretnym czasie i jak go wypuścisz w konkretnym czasie, to będzie krytem. Czyli będziesz miał skillshota i DPS z gry z hack and slasha będzie przerzucony na gracza. Genialne, ale ludzie to znienawidzą. Ej, ciekawe jak dużo skilli. Nie, kurwa, dawaj stary. Nie da się na tym Twitchu tego kurwa oglądać. Nie da się. Jest kurwa ta transmisja na YouTubie, pierdolę, nie obejrzę tego, nie? No chłopie, ten player jest tak rozpierdolony totalnie. For even more mobility, we also have a variety of skills that involve vaulting around the battlefield too. This is Frost Escape. Using it jumps backwards and shoots a freezing arrow at the Mi się ground. podoba to, że są skille, które są atakiem i movementem w jednym. To jest genialne. If monsters were frozen, it'd be nice to have some way to take advantage of that extra time. This is where Snipe comes in. Snipe is a skill shot that you need to charge up and release at exactly the right time. If you land the right timing, Snipe is guaranteed to produce a critical strike. Nie, to jest dla mnie genialne. Normalnie masz skillshoty, które są przypisane w timing i krytują, jak masz dobry timing. I teraz wyobraźcie sobie, jak będzie działała itemizacja na takiej postaci. Jak nie potrzebujesz na tej postaci kryta, żeby mieć 100% kryta. Teoretycznie. Czajcie to? To już wiadomo, w którą stronę oni będą szli. Oni będą bardzo mocno szli w taką source'ową stronę, gdzie dużo rzeczy będziesz w stanie nadrobić swoim skillem. You can also move while shooting arrow rain skills too. This skill is lightning rod. Ej, właśnie, bo wy piszecie zajebista mechanika. Wam się wydaje, że to jest dobra mechanika? Na przykład, czy wam się... No ale, no okej, no wy oglądacie to na Twitch-czacie, jesteście hard userami, gracie w gry codziennie. Czy podoba wam się system przeniesienia siły postaci na gracza trochę? Macie czego im więcej różnorodnych playstylów, tym lepiej. No bo i to jest właśnie też mi się wydaje giga dobre, bo jeżeli całość gry by tak wyglądała, to gra byłaby taka bardzo stresująca. Nie można byłoby się tak odmurzyć, jak przy hack and slashach się odmurzysz, gdzie wchodzisz na mapę i po prostu stary sobie całą mapę przelatujesz tak no nie, na jakimś custom krycie. Ale wytworzenie kilku buildów, kilku archetypów, które pozwoli ci grać w taki sposób i maksymalizować to swoim skillem, brzmi giga dobrze. Brzmi naprawdę giga dobrze. It shoots an arrow into the air that sticks into the ground and does a small AoE. Once the rods are in the ground though, they attract any arcs of lightning that are nearby, causing them to explode again. This means you can stack up a bunch of lightning rods on the ground and bounce Widzowie, wy się cieszcie, póki ja tak gadam, wiecie, bo ja niedługo 30 mam, nie? Ja w tym roku 30 lat skończę, to tak za 2-3 lata to już takiego datgamera się zmieni i będę narzekał na takie systemy, także cieszcie się tym contentem, dopóki jest jeszcze w takiej formie. Now this takes care of packs pretty well, but for bigger enemies I'd like to have something that's going to enhance my damage output too. This skill is Stormcaller Arrow. Using it sticks an arrow into an enemy. After a short period of time, a lightning bolt comes from the sky and strikes them. This has a high chance to shock them, and shocked enemies take 30% more damage from all sources. If something big walks along, it's a good idea to throw one of these at them first to enhance your damage before following up with the other combo. Now, if I really want to enhance this combo, there are a couple of things ja mam wrażenie, że ten jeszcze interfejs tego PoE2 będzie zmieniony. Ja nadal mam wrażenie, że on jest jeszcze w takiej trochę becie. Jak na to patrzę, on mi się wydaje taki trochę surowy, taki trochę pusty. Tło inwentory z tymi szkieletami jest przepiękne, no. Ale weźcie też zauważcie, że
na przykład te szkielety, te takie aureole, no to już ma bardziej taki kościelny vibe. A Poe wcześniej miało ten vibe taki herosów greckich, prawda? I tutaj nadal masz ten ich stary, taki oldschoolowy vibe'ik, prawda? Tych greckich bogów, ale chyba gdzieś powoli zaczynają zmierzać w taką bardziej stronę religijną, nie? Taką średniowieczną. Skills in Path of Exile are granted by items called skill gems. Each skill gem has colored sockets in it, and these sockets are for other items called support gems. Support gems modify your skills, No to and wiemy that's where a huge dokładnie, jak amount działa, of no. customization of your character comes from. First, I'm going to take this multiple projectile support gem. I could add it to my lightning arrow, and it would fire multiple arrows. This would Ej! increase the Ty, jest jedna bardzo ważna rzecz w Poe. Czy oni schodzą z 16-kątnego kierunkowego chodzenia? Chyba tak. A to będzie bardzo mocno odczuwalne na gameplayu. Poe, jak ktoś nie wie, ma jeszcze oldschoolowy system chodzenia, wyciągnięty z Diablo 2, że w Diablo 4, w Diablo 1 mogłeś chodzić w tą, albo w tą stronę. A w Diablo 2 dochodzi ci jeszcze ta strona i ta strona. To jest 16 chyba, tak? Nie wiem, zawsze się mylę. Tam kilkanaście tego jest. I Poe 2 nadal działa na oldschoolowym systemie z Diablo 2 i to jest chyba 15 stopni. Ile jest 360 przez 15? Czy 17 tam jest? 360 podzielone przez 15? Przez 150. 360 przez 15? Czy ze mną jest coś nie tak? 204. To nie, to jest 17,5 chyba. 360 podzielone przez 17,5. 20. Nie chce mi się tego liczyć. Co? Czemu wy się śmiejecie ze mnie? Ja to liczyłem ostatnio. Dobra, poczekaj, można policzyć. Masz tak. Masz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okej. To ile to daje stopni? 360 podzielone przez 16? 22,5. Okej. To jest informacja, którą chciałem uzyskać. Po prostu poszedłem po nią, słuchajcie, schodami. W momencie, gdy była dostępna winda. I Poe 1 nadal stoi na 22,5 stopniowym kierunkowym chodzeniu. number of targets I can hit, but that isn't the effect that I'm after. If I add it to my lightning rod skill instead, then when I fire it, I get a nice group of rods. This means that I don't have to spend as much time setting up before I can use it with my lightning arrow combo. I might also add faster projectiles to make the lightning rods land faster too. Now next up I'm going to grab this chain support gem. Chaining causes many effects to repeat on new targets when you hit them. If I add it to my lightning arrow, it will cause the arcs that come out of lightning arrow to strike even more targets, rippling along my line of lightning rods for huge... Ale wolne. Ej, dywany chyba są zainspirowane z Diablo 4. Nie kupuję tego, nie podoba mi się ta zmiana w chodzeniu bardzo. Ale zobaczcie, że movement nawet jeszcze chodzi za myszką, nie? Że to jeszcze na przykład nie jest jeszcze zaprogramowane. To też ciekawe. Let's start simple. I'm going to chuck less duration on here. This will cause the lightning from the sky to strike a bit faster. Next up we have a support called shock. Tak, bez kitu. Jest całkowicie wolne chodzenie. Makes it so that any enemies shocked by the skill will also have the shock jumped to nearby enemies, meaning they'll take the extra damage as well. It's just a chance to proc, so it's not going to proc on every single pack, but when it does, a pack will go down ultra quick. Another useful empowering skill is Barrage. Barrage is one of the rare cooldown skills in PoE 2. It enhances whatever your next attack is to fire 3 times. With what we have here, I think it might be a good idea to use it with Lightning Arrow. It'll generate 3 times as many lightning explosions. You could also use it at just the right moment with Snipe, or any number of other skills depending on what effect you need more of right now. It's very versatile and can be used in a range of situations. Now, even as mobile as the Ranger is, it's still very useful to slow monsters down, and a Ranger certainly has quite a few tools to do this. If you're prepared to get up close and personal, we have a skill called Electrocuting Rod.
First, jump over the enemy and shoot it into them. Once the rod's in place, any lightning damage they take will build up a special electrocute gauge. Once the gauge is full, the monster is totally Ten movement suppressed, allowing dziwnie you to wygląda kill them. trochę. Ja wolę ten oldschoolowy, nie? Now, sometimes when you use electrocuting rod, the enemy dies before you get a chance to Dla mnie za bardzo pływa I think postać. there's another support gem I could add to my lightning arrow to fix this problem. Neural overload will make it jest easier bardzo to mała electrocute rzecz. enemies. If the skill it's attached to puts them over 50% of Ale their mam wrażenie, że on bardzo pływa tą postacią. On dalej jest 16-kierunkowy. No chyba nie. Now this skill works really well for suppressing a single large enemy, but I'd like to improve my crowd control ability for groups as well. I'm going to add a support gem called Frozen Ciężko to z Nexus to filmików my Frost wyczaić. Escape. This makes an area of chilled Kurwa, ground może? around frozen enemies. I'll also add Deep Freeze to it as well, which will make the freezes last a bit longer. Now when I use my Frost Escape on that front enemy, others nearby are slowed down. It would also be good if I had a way to slow enemies down when they're farther away from me as well. So this would be a great time to start getting into the ranger's poison and plant-based skill set. To start with, let's have a look at Vine Arrow. This skill fires an arrow into the air that creates a small plant. Tak where jak w it lands. Szakalu, obraca się płynnie, Plant ale jest sends out tendrils to nearby 16-kierunkowy. enemies, slowing them down and Kurwa, poisoning no them. nie wiem. But it does have another function too. If the plant gets further poisoned, it transfers that poison to the monsters it's attached to. Normally you would only be able to get one stack of poison on a monster at a time. A poison but you też can put będzie as much poison as chaosem? you want on this plant. You could just use the plant to slow monsters down and not worry about the poison part. But if you want to go all in on poison, this is the way to do it. Ostatnie ma Now, if innej you do wanna focus możliwości on niż poisons 8, ja more, pierdolę another XD. useful skill is Widzisz, że ja pierdolę XD. My gadamy o czymś, czego ty niestety widzu zupełnie nie zrozumiałeś. Co jest przykre. Poison Bloom Arrow. This skill creates these plant pustules on the ground. If you wait a little while, they'll explode. Widzisz? The other plant skill, these plants respond well to poison. Shoot the poison burst arrow at enemies nearby and watch your plants grow more and more powerful. Poisoning the pustules causes them to do much more damage and makes them explode much faster as well. I can also add the Pierce support to Poison Burst Arrow. Doing this will mean I get multiple poison bursts as it goes through each monster. We also have another skill to make a nice environment for your plants to grow. Gas Cloud Arrow. This skill shoots the ground and creates a cloud of gas that continuously poisons things inside it. Throw your plants down, then put a gas cloud on top. The constant poisoning will make them grow. Another poison-related skill we have on the Ranger is called Plague Bearer. This is a reservation skill, meaning it uses spirit. When I enable it, I get this counter that counts up whenever I apply poison to a monster. You can see the counter on the skill increasing as each new monster is poisoned. I Monsters kontynuujmy. and make sure to poison them as much as I can to build up the counter. It does take quite a while to get the counter up to 100%, but it's worth it. Whenever I choose, I can unleash the poison in a big explosion around my character, dealing a large amount of damage. No to jest pokaz skilli, nie? Now next up we have a classic. Rain Ja mam of wrażenie, arrows. że to jest taki It's pokaz simple. bardziej Shoot a dla bunch of arrows in the sky nowych and rain graczy, down for a short time. It's decent aniżeli AoE dla and fanów damage at PoE. long range. Now this skill doesn't last too long, but we can change that. It's time to introduce Frenzy Charges. Frenzy Charges are used for a variety of skills on the Ranger, but with Rain of Arrows they can be used to extend the duration. You're mine. How do we get some though? Here we have a skill called Sniper's Mark. Put it on an enemy and it will grant you a Frenzy Charge when you crit them. Now remember that snipe skill from earlier? That skill guarantees a critical hit. So first we Sniper's Marked an enemy, then we sniped them.
And after that, the next rain of arrows will last a really, really long time. No, mogliby pokazać Uber i Bullet Hell, także serwer wypierdala, zgadzam While się. rain of arrows hits enemies with a ton of arrows, each one doesn't do much damage individually. It would be nice if we had a way to break the armor on enemies so that rain of arrows dealt more damage. Thankfully, we have this corrode armor support gem, and we can put it on our gas cloud arrow. Corrode armor causes poison to erode the armor on targets until it's all gone. This will significantly increase the damage that rain of arrows does against armored targets. Ile będzie slotów na and one more thing skille? about gas clouds. They can be detonated with explosions. O! I have an explosive arrow Interakcja here. Let's check fizyczna, it out. zajebista. To dobre. Now, because monsters and gas clouds are likely to have their armor broken, I think there's another useful combo we can do. This is an exploit weakness support. This support provides extra bonus damage to targets that have their armor broken. Perfect for what we have going on here. So, those are just some of the skills we have on the Ranger class in Path of Exile 2. Now that we've seen all these skills, let's see how well they do against a much tougher enemy. It's time to fight the boss. O, boss, dawaj bossa. Tava's cursed madness never ends! Orius Radiant! Chaotic power! Świetne są kolory, nie? Nie wiem, to PoE 2 jest bardzo czytelne, ja mam wrażenie, to jest jego największe. Exalted are the worthy! Chciałem krzyku. No właśnie to jest problem, że chuj wie o co mu chodziło. Nie no, kurwa, idealną saturację to ma. Są tak dobrze naznaczone te elementy, które są przyciemnione, te, które są jaśniejsze. I boss jest totalnie czytelny. Wszystko widzisz, co ten boss ma robić. Każdy jego atak. Ja wam powiem, że na przykład w przeciwieństwie do PoE 1 chciałbym, żeby bossowie w PoE 2 nie byli szybsi, tylko mieli więcej mechanik. O, jakie fajne ognie wychodzące z tego. Z czaszki. To jest zajebista mechanika. Strasznie lubię te takie arcade'owe mechaniki rodem z Mario. Jak tu Mele grać? Mele zawsze ma gorzej. Jaki to jest poziom postaci? Ciekawy jestem, czy to jest boss taki z kampanii, nie? No dobry loot. 200 golda, elo. To był akt pierwszy. But oh yeah, there was one more thing. The mount. Check this out. Nie, you can ride a kurwa. rower. While riding the rower, you can shoot arrows with no movement penalty. It's pretty overpowered. You can also use your vaulting skills to jump right off the rower's back. Once the rower doesn't Tylko have a stary rider, nie it's ma just attacking auty. monsters, so he's nice to have around, even if you're not riding him. That said, if you are riding, don't get hit. If you take a heavy stun while on a rower, you'll fall off, and it takes a while to get up. Aha, so be okej, careful. spadasz. So that's what we wanted to show you today. Now there is just one more rather unfortunate bit of news. Path of Exile 2's beta is going to be delayed. We previously said that we would get the beta out on June 7th, and while I think we would be able to get the game's content ready in time, we underestimated how long it would take to get gameplay polished to a standard that we're O, We're still going to be doing alpha testing in June, but we're going to be delaying the beta until later in the year. I don't have an exact date for you today, but it should be towards the end of the year.
In the meantime, Aha, you can pod still play koniec Path of roku, Exile 1, dobra. of course. No to opóźnione. No, dobre info w sumie. Ja cieszę się.